Czego nie robić, jeżeli wybierasz się do Wietnamu? Mieszkam tutaj od 6 lat i dziś powiem o 10 rzeczach, których lepiej wystrzegać się przy wakacjach w tym pięknym kraju. Jeżeli planujesz wakacje w Wietnamie, koniecznie oglądaj materiał do końca. Nie zostawiaj formalności wizowych na ostatnią chwilę. Pomimo że oficjalny czas rozpatrzenia wniosku o tak zwaną e-wizę, o którą aplikujemy samodzielnie przez internet na stronie, to tylko kilka dni roboczych, warto zadbać o to wcześniej. Czasem bywa tak, że aplikacja zostaje rozpatrzona trochę później i lepiej, żeby taka błahostka nie popsuła nam wakacji. Pamiętajcie również, że od 11 listopada funkcjonują dwie oficjalne strony internetowe, na których możecie aplikować o e-wizy. Szczegółowo na temat aplikacji o wizę do Wietnamu mówię w innym materiale na moim kanale. Nie przywoź do Wietnamu dolarów wyemitowanych przed 8 października 2013 roku, czyli starych banknotów, które nie mają nowoczesnych zabezpieczeń. Takie banknoty mogą nie być przyjęte na wymianę albo będą wymienione po dużo gorszym kursie. To samo dotyczy banknotów, które są podniszczone, na przykład mocno pogięte albo popisane. Zwróć proszę na to uwagę. Pieniądze bez problemu wymienisz w placówkach bankowych. Znajdziesz tam też bankomaty, ale o bankomatach będzie za chwilę. Teraz powiem o jednym nieoczywistym miejscu, które również idealnie nadaje się do wymiany pieniędzy w Wietnamie. W większości wietnamskich miast i miasteczek bez problemu, oprócz banków, znajdziecie sklepy jubilerskie i to również jest bardzo dobre miejsce na wymianę na przykład dolarów amerykańskich po całkiem korzystnym kursie. Polecam. Jadąc do Wietnamu, nie zapomnij zabrać karty płatniczej. Oczywiście musisz pamiętać o ustawieniu odpowiednich limitów płatności oraz wypłat i, co ważne, odblokuj transakcje poza Unią Europejską. W dużych miastach bez problemu znajdziesz bankomaty różnych banków. Mogą się one różnić prowizją za wypłatę gotówki. Musisz to uwzględnić. Karta do bankomatu przyda się na przykład, gdybyś zgubił gotówkę albo poniosą cię wakacje w Wietnamie i przekroczysz swój zakładany budżet. Wspominałem o tym w innym filmie, ale przypomnę, w Wietnamie zawsze pijcie wodę butelkowaną. Woda z kranu nie jest zdatna do picia i nie powinno się jej pić nawet po przygotowaniu. W związku z tym lepiej również odpuścić sobie napoje z lodem niewiadomego pochodzenia, ponieważ istnieje ryzyko, że ten lód zrobiono z nieprzygotowanej wody kranowej. Skoro mówię już o wodzie, od której można dostać przebojów żołądkowych, to pamiętajcie również o tym, żeby surowe owoce zawsze obrać przed spożyciem i unikać surowych warzyw oraz ziół. Chyba że w hotelu macie aneks kuchenny i umyjecie sobie te warzywa pod bieżącą wodą, czy też zioła, wtedy śmiało, ale takich na surowo, zwłaszcza w ulicznym jedzeniu, lepiej profilaktycznie się wystrzegać. Zagraniczne wakacje w wielu krajach przyzwyczaiły nas, że dla wygody, żeby odwiedzać swobodnie atrakcje turystyczne, często wynajmujemy samochód i poruszamy się samodzielnie. Nie rób tego w Wietnamie. Ruch drogowy znacząco odbiega od tego, co znasz z Europy i innych krajów, a ponadto polskie prawo jazdy kategorii B nie jest tutaj honorowane. W przypadku nawet drobnej kolizji możesz mieć ogromne problemy. Na szczęście wynajem samochodu z kierowcą jest w Wietnamie bardzo tani. Nie zabieraj do Wietnamu apteczki. No chyba że potrzebujesz jakichś leków na receptę. Ale jeśli nie, to bez problemu. Na każdym kroku znajdziesz apteki, w których kupisz to, co w aptekach w Polsce. Oczywiście mniej więcej, ale nie ma najmniejszego problemu, żeby znaleźć tutaj na przykład plastry, coś na ból brzucha, na ból głowy i drobne nieprzyjemności, które mogą się nam przytrafić podczas wakacji. Mamy w Wietnamie apteki sieciowe, tak jak ta za mną, i apteki prywatne. Tak jak mówiłem, wszystkie z nich będą miały podstawowe produkty do wyposażenia apteczki. Znajdziecie tam również środki
przeciwko komarom, więc tych również nie trzeba zabierać z Polski. Nie kupuj karty SIM na lotnisku. Wszystkie lotniska w Wietnamie mają bezpłatne Wi-Fi, więc bez problemu zamówisz transport do hotelu, sprawdzisz rozkład autobusu albo dasz mamie znać, że już jesteś na miejscu. A gdzie kartę kupić? Najlepiej w autoryzowanym salonie jednego z operatorów komórkowych. Pamiętaj tylko, że w Wietnamie, podobnie jak w Polsce, do kupna karty SIM potrzebny jest dokument tożsamości. Zabierz ze sobą paszport. Karta kupiona na lotnisku może nie być zarejestrowana na Twoje dane, co poskutkuje zablokowaniem numeru. Ponadto pakiety danych na lotnisku są mniej korzystne niż te u operatora, a cena karty SIM na lotnisku również nie jest zbyt atrakcyjna. Nie przejmuj się pogodą, nawet jeżeli planujesz urlop w porze deszczowej. Ten materiał nagrywam w środku pory deszczowej w mieście Nha Trang. Jak widać za mną, pogoda wręcz idealna, a plaża jest pełna turystów. Nie tylko w Nha Trang. Wietnam jest bardzo długi i zróżnicowany pod względem klimatu. Także jeżeli pada w Hanoi, to nie znaczy, że będzie padało w Saigonie. Zwyczajnie sprawdź uśrednioną pogodę dla danego miesiąca w internecie i spokojnie znajdziesz miejsce, w którym będzie świecić słońce. Ponadto Wietnam jest tak różnorodny i odmienny od Polski pod względem kulturowym, że nawet jeżeli trafisz na ulewne opady deszczu, to nadal będziesz mógł odkrywać uroki tego pięknego kraju i na pewno nie będziesz się nudzić. Nie zapomnij o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego. Pobyt w szpitalu jest tutaj bardzo drogi, nie mówiąc już o kosztach transportu do Polski w przypadku poważnych kłopotów. Nawet zwykłe skręcenie kostki czy zadrapanie, jeżeli będzie wymagało wizyty na pogotowiu czy w szpitalu, znacząco uszczupli nasz budżet, więc lepiej dmuchaj na zimne. Nie oczekuj, że Wietnamczycy podadzą Tobie na obiad pierogi albo bigos. Tak samo nie wymagaj, żeby dostosowali do Ciebie swoje zwyczaje. Przecież to odrębny kraj, który kształtował się w zupełnie innych warunkach historycznych i kulturowych. Lecąc tutaj na wakacje, uzbrój się w odrobinę cierpliwości i elastyczności. Wietnamczycy są mili i bardzo pomocni, więc przy odrobinie elastyczności wakacje na pewno będą udane. Dziękuję bardzo za wszystkie dotychczasowe komentarze. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące Wietnamu, zostaw komentarz albo skontaktuj się ze mną na Insta. Do usłyszenia!